Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na film, w którym postaram się omówić spotykane w akwarystyce odmiany Anubiasa barteri. Jest tych odmian kilka i w sumie nie tak łatwo je od siebie odróżnić. Dlatego przy każdej odmianie będę posiłkował się tylko jednym zdjęciem, żeby w głowach wam nie zamieszać. Bo jak powszechnie wiadomo, jedna odmiana rośliny może wyglądać zupełnie inaczej pochodząc z hodowli, inaczej z akwarium, inaczej z dużego, a inaczej z małego oświetlenia. Różnią się też, jeśli nie dostają odpowiednich ilości środków pokarmowych. Twardość wody też ma na nie swój wpływ. Dlatego jedną konkretną odmianę Anubiasa barteri można by zobrazować kilkoma zdjęciami, na których roślina wyglądałaby zupełnie inaczej, a jednak byłaby to ta sama odmiana. To mniej więcej tak, jak wstawić dwa zdjęcia jakiegoś wypasionego Porsche, w tym jedno piękne i cudne, a drugie po zgnieceniu przez zgniatarkę na złomie. Niby to ten sam Porsche, ale jakby inaczej wygląda. Wstęp był, a więc pora zacząć od pierwszej odmiany, a jest to Anubias barteri broadleaf. Jest odmianą szerokolistną Anubias barteri i jest tak samo łatwy w utrzymaniu. Jego liście są szersze i bardziej płaskie niż regularne Anubiasa barteri i mogą być atrakcyjniejsze w centralnym punkcie akwarium. Nie jest wymagający i dobrze radzi sobie bez większego nawożenia i oświetlenia. Trzeba uważać, aby nie zakopać kłącza, gdyż roślina zgnije. Najlepszą metodą utrzymania to przywiązać go do korzenia lub kamienia. Jego korzenie będą przytwierdzać się do obiektu po pewnym czasie. Anubias barteri coffeefolia, czyli Anubias kawolistny. Anubias ten pochodzi z Afryki, Liberii, Nigerii, Kamerunu, Kongo i Gabonu. Jest to bardzo piękna, karłowata odmiana Anubiasa barteri. Nazwa rośliny pochodzi od podobieństwa liści do krzewów kawy. Charakteryzuje się tym, że centralna żyłka liścia oraz młode liście mają czerwono-brązowy kolor. Liście proste, asymetryczne, zebrane w rozetkę. Blaszka liściowa ma owalno-eliptyczny kształt, skórzasta, długości około 12 cm i 6 cm szerokości, z wyraźnym głównym i bocznymi żyłkami nerwów. Liście ciemnozielone, młode liście czerwonawo-brązowe. Ogonek jest długości blaszki liściowej lub nieco krótszy. Wysokość od 15 do 25 cm. Szerokość 10 cm. Roślina bardzo trwała. Wymaga temperatury od 20 do 28 stopni Celsjusza, twardość wody bardzo miękka do twardej, pH od 5,5 do 8,5, niemieckich stopni od 2 do 20. Potrzebuje dobrej filtracji i podmian wody raz na tydzień. Oświetlenie rozproszone o intensywności około 0,3 W na litr. Potrzebuje ochrony przed jasnym światłem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W przeciwnym razie szybko pokrywa się glonami i ulega rozkładowi. Kłącze jest grube, mięsiste, czasami rozgałęzione, pełzające z plątaniną korzeni przybyszowych. Preferuje podłoże bogate w składniki odżywcze z grubego piasku lub drobnego żwiru. Pozytywnie reaguje na nawożenie pod korzenie oraz nawozy pobierane ze słupa wody dolistnie. Sadzimy w podłożu, także grube kłącze pełzające nie zasypujemy, a pozostawiamy na powierzchni. W podłożu zasypane powinny być tylko i wyłącznie korzenie, gdyż kłącze zasypane może zacząć gnić. Roślinę umieszczamy na przednim lub środkowym planie. Rośnie bardzo wolno. Warunki uprawy są bardzo proste. Kombinacja kolorów i kształtów liści rośliny uatrakcyjnia wygląd w dużych i małych zbiornikach. Silny system korzeniowy zapewnia wysoką odporność przed rybami kopiącymi, a sztywność liści przed roślinożercami. Często kwitnie pod wodą, ale nie zawiązują się owoce. Rozmnażanie poprzez podział kłączy, który dzielimy na kawałki z odrostami, które mają przynajmniej 3 liście. Anubias barteri angustifolia, czyli Anubias wąskolistny. Szeroko rozpowszechniony w tropikalnych rejonach zachodniej Afryki. Gwinea, Liberia, Kamerun. Można go spotkać w spokojnie płynących wodach w pobliżu zbiorników leśnych, w cienistych i wilgotnych miejscach. Jest rośliną typowo bagienną, jednak może długo rosnąć w głębi wody, ale rozwija się wtedy bardzo wolno. Kłącze pełzające grubości do 1,5 cm. Czasami jest rozgałęzione, ze śladami po obumarłych liściach. Blaszka liściowa lancetowata, długości do 15 cm i szerokości około 4 cm, na ogonkach liściowych nawet do 30 cm.
Największą szerokość blaszki liściowe mają w połowie swej długości. Nerw środkowy dobrze widoczny. Mają także liczne nerwy boczne, pomiędzy którymi jest od 1 do 2 mniej wyraźnych nerwów, które łączą się z nerwami bardziej wyraźnymi. W handlu występuje również jako Anubias lanceolata. Warunki uprawy proste. Temperatura 25-27 stopni Celsjusza, twardość wody bardzo miękka do twardej, pH 5,5 do 8 i od 2 do 18 stopni niemieckich. Dla optymalnego rozwoju średnie natężenie oświetlenia 0,3 W na litr. Kłącze pełzające, jego grubość 1,5 cm, czasami rozgałęzione na całej długości z bulwiastymi wybrzuszeniami i oznakami po opadłych liściach. W okresie wzrostu wymagane nawożenie. W zależności od objętości zbiornika sadzone są w środkowym planie lub na tylnym. Generuje bardzo ładne krzaczaste zarośla, utworzone jako roślina dominująca oraz odrostami z rozgałęziającego się kłącza. Rozwija się bardzo powoli, nieuszkadzana przez ryby roślinożerne. Rozmnażanie poprzez podział kłącza. Anubias barterii caladifolia. Pochodzi z południowo-wschodniej Nigerii, Kamerunu, Gwinei Równikowej i wyspy Biokko. Rośnie w dużych populacjach w wodach z szybkim nurtem, przy wodospadach, w gruncie lub na kamieniach. Lubi miejsca nasłonecznione, ale dobrze rośnie także w cieniu. Rośliny, rosnące w pełnym zanurzeniu, są mniejsze i drobniejsze. Z pełzającego kłącza wyrastają liście na ogonkach o długości od 10 do 50 cm i są równe lub dłuższe od blaszki liściowej, która jest jajowato-eliptyczna. Długość blaszki liściowej od 10 do 20 cm, szerokość od 5 do 14 cm. Na ogół długość jest większa o 1,5 do 2,5 raza od szerokości. Pomiędzy wyraźnymi nerwami bocznymi widać słabiej 2-3 nerwy. Uprawiamy go w temperaturze od 20 do 30 stopni Celsjusza. Może rosnąć w miękkiej i twardej wodzie, ale optymalna jest miękka, lekko kwaśna o pH 5,5 do 8 i od 2 do 18 stopni niemieckich. Oświetlenie słabe do średniego. Tempo wzrostu powolne. Warunki uprawy są bardzo proste. Zaleca się sadzić tylko w bardzo wysokich akwariach. Szczególnie nadaje się do akwariów z pielęgnicami. Silny system korzeniowy i sztywność liści chroni roślinę przed rybami, które uwielbiają kopać w podłożu. Należy chronić przed jasnym światłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przeciwnym razie szybko pokrywa się glonami i ulega rozkładowi. Dobry wygląd na tylnej ściance i środkowej części zbiornika. Liście mogą być utrzymywane przez kilka lat, więc można go łatwo formować w duże grupy, pomimo powolnego wzrostu. Wygląda to wspaniale, gdy grupa tej rośliny urośnie do wielkości około 50 cm. Anubias barterii glabra, czyli Anubias lancetolistny. Spotykany jest w lasach południowych rejonów Nigerii, Kamerunie, Gabonie, Gwinei, Liberii i Kongo. Rośliny rosną na wyrastających z wody kamieniach, pozostawiając w wodzie tylko korzenie. Podczas powodzi całkowicie zalewany wodą. Kłącze pełzające grubości do 1,5 cm, czasami jest rozgałęzione, czasami z bulwiastymi zgrubieniami i śladami po obumarłych liściach. Blaszki liściowe są gładkie lub pofałdowane, szeroko lancetowate, do jajowato-eliptycznych. Przy podstawie okrągłe, zwężające się powoli do wierzchołka, który może być tępy lub ostry. Kolor blaszki liściowej z wierzchu ciemnozielony, od spodu zielony z matowym odcieniem. Długość blaszki liściowej do 20 cm, a szerokość do 10 cm, największa w połowie długości. Ogonki liściowe dorastają nawet do 30 cm długości. Nerw główny dobrze widoczny oraz nerwy boczne, pomiędzy którymi jest od 2 do 6 nerwów mniej wyraźnych. Kwiaty są drobne, zebrane w kolby, które formują się wewnątrz zwiniętego bladozielonego pokrowca. Powinno się na bieżąco monitorować jakość wody i zapobiegać szybkiemu rozwojowi glonów. Preferuje lekko kwaśną, miękką do średnio twardej wodę o temperaturze od 22 do 26 stopni Celsjusza. Woda powinna być czysta i wolna od zmętnienia. Potrzebuje dobrej filtracji i podmian wody cotygodniowo. Zalecane jest umiarkowane oświetlenie rozproszone, intensywność około 0,3 W na litr. Długość świecenia od 10 do 12 godzin. Podłoże luźne, a jednocześnie bogate w materię organiczną. Wskazane jest, aby regularnie nawozić podkorzenie. Rośliny sadzimy w akwarium w grupach na tylnym lub środkowym planie w zależności od wielkości roślin. Roślina jest dość plastyczna, toleruje zmiany warunków, szybko przystosowując się do nowego środowiska. Ze względu na swoje twarde liście nadaje się do akwariów z pielęgnicami.
Rośnie dość wolno, wypuszczając w ciągu roku nie więcej niż 6 liści. Rozmnażanie tych roślin poprzez podział kłącza. Anubias barteri nana. Roślina rośnie jako pół zanurzona w rzece z szybkim nurtem w Kamerunie, dorastając do 15 cm wysokości. Kłącze pełzające, czasami rozgałęzione. Niewielka, atrakcyjna roślina, która rozwija się w każdych warunkach. Wysokość od 5 do 10 cm. Szerokość krzewów 8 cm. Największe stare krzaczki osiągają wysokość około 10 cm. Tworzy gęste zarośla, dachówkowato ułożone, owalne liście ciemnozielone, błyszczące. Liście na ogonkach proste do 8 i szerokości do 2,5 cm. Lancetowate, wyrastające z kłącza, zebrane w rozetkę. Ciemnozielone, młode, jaśniejsze. Zwężają się od podstawy do góry. Unerwienie pierzaste. Główny nerw na dolnej stronie wystający. Nerwy boczne mało widoczne. W porównaniu z blaszką liściową ogonek stosunkowo krótki, około 3 do 5 cm długości. Rośnie powoli, ale równomiernie. Często kwitnie pod wodą. Nieuszkadzany przez ryby roślinożerne. Anubias nana bonsai. Karłowata forma rośliny, która ma liście ułożone dwuszeregowo. Blaszki liściowe w akwarium dorastają do 1,5 do 2,5 cm długości, od 1 do 1,5 cm szerokości o kształcie jajowatym. Forma ta od podstawowej odróżnia się małymi rozmiarami. W celu dobrego wzrostu i szybkiego rozmnażania się zalecane jest przymocowanie rośliny do kamienia lub korzenia. Przy zbyt mocnym oświetleniu liście żółkną. Rozmnażanie poprzez podział kłącza. Pochodzenia rośliny niestety nie ustalono. Jeśli dostanie zbyt dużo światła, liście mogą żółknąć. Anubias nana gold. Odróżnia się powolnym wzrostem, jak i kolorem. Liście są jaśniejsze. Anubias nana marbled. Liście są w kształcie serca, o lekko wydłużonym nosku i wyraźnie lekko użyłkowane. Górna strona liścia jasnozielona, pokryta dużą ilością małych, białych plam o nieregularnych kształtach. Długość blaszki liściowej do 6 cm. Wysokość krzaczka od 12 do 15 cm. Anubias nana petit. O sercowatych liściach. Liść długości około 3,5 cm. Wysokość krzewu od 5 do 8 cm. Wyselekcjonowana forma. Mutacja, która pojawiła się w wyniku selekcji w Singapurze. Jeszcze bardziej kompaktowa wersja Anubiasa nana. Ma śliczne ciemnozielone liście na krótkich ogonkach. Wysokość od 3 do 5 cm. Szerokość od 5 do 10 cm. Temperatura od 20 do 30 stopni Celsjusza, pH od 6 do 8. Może tolerować różne warunki oświetleniowe, od bardzo niskich do bardzo jasnych. Podatna na porastanie glonami. Rośnie bardzo powoli, czasem jest trudno osiągnąć zrównoważony wzrost. Najbardziej dekoracyjny wygląd, gdy jest przymocowana do korzeni i kamieni. Tak jak w przypadku wszystkich innych anubiasów, roślina powinna być przymocowana żyłką tak długo, aż będzie samodzielnie mogła się utrzymać. Idealna do tworzenia miniaturowych krajobrazów w małych zbiornikach lub na pierwszym planie. Tempo wzrostu powolne. Warunki utrzymania proste. Anubias nana yellow heart. Liście są małe i nieco bardziej zaokrąglone. Żyłki nie są widoczne z wyjątkiem środka. Kolor liści cytrynowo-żółty, zwłaszcza u młodych. Długość liścia do 5 cm. Wysokość krzaczka od 8 do 10 cm. Anubias nana wrinkled leaf. Liście są w kształcie serca, ale lekko wklęsła centralna żyłka. Wszystkie żyłki są wyraźnie widoczne. Górna powierzchnia liścia ciemnozielona. Długość liścia do 8 cm. Wysokość krzaczka od 8 do 10 cm. Anubias nana pinto. Hybryda. Gatunek ten rośnie bardzo powoli i wymaga więcej światła niż zielone postacie macierzyste. Ze względu na niski wzrost odmiana jest atrakcyjnym wzbogaceniem kostki nano i przyciąga wzrok w aquascapingu. Wykazuje wysoki kontrast na czarnych kamieniach lawy i ciemnych korzeniach. Anubias nana white jest rzadką rośliną wodną, którą wielu hobbystów chce pozyskać. Liście są w kolorze zielonym z jasnymi białymi częściami na środku każdego liścia. Z czasem liście ciemnieją i nabywają większej ilości zielonych plamek. Wszystkie odmiany tego gatunku najlepiej rosną w warunkach oranżeryjnych. Podłoże powinno być bogate, najlepiej mieszanina piasku lub żwirku, ziemi ogrodowej, torfu oraz gliny. Wymagają wysokiej wilgotności powietrza oraz dobrego oświetlenia i temperatury od 20 do 28 stopni Celsjusza.
W akwarium nie są zbyt wymagające co do składu wody, choć w warunkach naturalnych żyją w bardzo miękkiej wodzie. Rosną także w wodzie o twardości od 8 do 10 stopni. Szybkość wzrostu jest w przybliżeniu taka sama jak w twardej wodzie ze słabo alkalicznym odczynem, jak i w miękkiej i kwaśnej wodzie. Twardość od 2 do 16 stopni niemieckich, pH od 6 do 8. Wrażliwe na temperaturę wody. Najlepiej rosną w temperaturze od 22 do 26 stopni Celsjusza. Obniżenie temperatury wody do 20 stopni prowadzi do zatrzymania wzrostu. W zimnej wodzie roślina zaczyna zrzucać liście i może umrzeć. Temperatura optymalna w granicach 20-25 stopni Celsjusza, chociaż znoszą dobrze wahania od 12 do 30 stopni. Pożądane jest tygodniowe podmienianie wody. Woda w akwarium musi być czysta. Cząstki mętności, które pojawiły się w wodzie, osadzają się na liściach roślin i hamują jego rozwój, co prowadzi do zanieczyszczenia liści przez glony. Chociaż karłowate anubiasy lepiej tolerują zanieczyszczenia niż Anubias savzeli, jednak w starej i bardziej mętnej wodzie rosną słabo. Rośliny są najlepiej rozwinięte na średnim lub niskim poziomie oświetlenia, około 0,3 W na litr. Duże natężenie światła nie jest zalecane ze względu na powolny wzrost roślin. Wtedy jest wysokie ryzyko zanieczyszczenia poprzez glony. W przypadku jasno oświetlonych zbiorników powinny być umieszczane w cieniu roślin drobnolistnych. Światło powinno się świecić co najmniej 12 godzin. Rośliny dobrze rosną posadzone tak, aby kłącze znajdowało się na powierzchni podłoża. Kłącze pełzające, rozgałęzione, składające się z wielu pędów. System korzeniowy jest mały, nie wrasta się w głąb podłoża, które powinno być bogate w materię organiczną. Zasadzony w nowe podłoże nie wymaga dodatkowego nawożenia przez 1-2 miesiące. Podłoże powinno być z piasku lub drobnego żwirku z domieszką torfu lub gliny. Możliwe jest umieszczanie w zbiorniku z niskim poziomem wody. Kępa kilku roślin na pierwszym planie w cieniu innych pożądanych roślin. Ma silne kłącza pełzające po skałach i korzeniach. Ze względu na swoją sztywność liści dobrze nadaje się do akwariów z pielęgnicami. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, jeśli roślinę przymocujemy do korzenia lub kamienia. Można użyć żyłki wędkarskiej. Jeśli roślina jest posadzona w podłożu, to kłącze nie powinno być zakopane głęboko, ponieważ ma ono tendencję do gnicia. W czasie sadzenia w podłożu zagłębiamy tylko korzenie. Kłącza muszą pozostać nad podłożem. W akwarium rośliny rosną powoli. Rozmnażają się wegetatywnie przez podział kłącza, które tnie się na odcinki zawierające po 2 oczka, czyli na odcinki zawierające od 4 do 6 śladów po liściach. Kłącze sadzi się najlepiej w pojemniku z niskim poziomem wody. W warunkach paludaryjnych roślina może zakwitnąć. No i to mniej więcej tyle by było o odmianach tej wspaniałej rośliny, jaką jest Anubias barteri. Bardzo dziękuję za oglądanie, słuchanie i życzę jak zwykle dobrej nocy.